Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym towarzystwie. W towarzystwie pana profesora Wojciecha Kasprzaka, który jest wieloletnim ordynatorem oddziału wewnętrznego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Przyjaciel Towarzystwa Wieniawskiego, kilkukrotny lekarz konkursowy, ogromne doświadczenie. Trudno zatem o lepszego specjalistę, abyśmy porozmawiali dzisiaj o zupełnie wyjątkowej rzeczy, o chorobach Wieniawskiego, o zmaganiach mistrza z jego zdrowiem, które towarzyszyło mu zarówno w całym okresie życia, a szczególnie pod koniec. Ale po kolei. Henryk Wieniawski, koncertowy tułacz. Niezliczona liczba koncertów, rocznie potrafił ich nawet dać 200, a jak wiemy podczas tournée w Ameryce w ciągu 8 miesięcy 215 koncertów. Nie oszczędzał się. Do tego dochodziły jeszcze nocne zabawy w kasynie, dosyć hulaszczy tryb życia za młodu. No był to po prostu król skrzypiec i król życia. Swojego rozwibrowanego życia, które jak się okazuje było naznaczone także cierpieniem. Miewał dolegliwości, po prostu chorował i często to lekceważył. Pierwsze informacje o złym stanie zdrowia pojawiają się, gdy Henryk Wieniawski ma 28 lat. Jest to rok 1863. Pisze do przyjaciela z koncertu w Utrechcie, po koncercie w Utrechcie, że znowu zachorowałem. Czuję się źle, mam nastrój fatalny, ale mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieję. To jest bardzo ogólna informacja. No i w tym czasie, w latach 60. pojawiają się pierwsze wzmianki o kłopotach Henryka Wieniawskiego ze słyszeniem. Często też mówi on sam, że jest to jakaś chwilowa, mniej lub bardziej długotrwała głuchota. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w Paryżu, kiedy koncertował tam i spotykał się ze swoim przyjacielem, profesorem Massartem. Zacytuję z książki Grigoriewa. Po tygodniu odbyło się powtórzenie koncertu w drugiej serii, ale i tym razem występ Wieniawskiego był równie nieudany. Na obu koncertach szczególnie zawodziła go intonacja. Na próżno łamaliśmy sobie wtedy głowy, szukając przyczyny takiego niepowodzenia. Dopiero później poznaliśmy przyczynę, fatalną dla każdego muzyka. Okazało się, że rankiem w dniu pierwszego koncertu Wieniawski miał atak nagle zaostrzonej choroby uszu, z której później tak długo się leczył. Niewątpliwie nie zwrócił wcześniej uwagi na rodzącą się dolegliwość, która dała znać o sobie na nieszczęsnym koncercie. Ponoć był jakiś dokument z przebiegu tej choroby, która zaostrzyła się gwałtownie w Teodozji w 1868 roku. I rzeczywiście mamy też informację od samego Wieniawskiego, że w Odessie w 1868 roku ponownie poraził go atak głuchoty. Wieniawski pisze do dyrekcji teatrów petersburskich, że musi przedłużyć swój urlop. Ekscelencjo, od 2 miesięcy cierpię na atak głuchoty, który przede wszystkim jest skutkiem przeziębienia po kąpieli morskiej w Odessie. Próbowałem wszystkich lekarstw, jakie mi doradzili najlepsi lekarze tego wybrzeża, takich jak zastrzyki powietrzne systemu Pulicera, ponoć jakiegoś specjalisty z Wiednia. Następnie zastrzyki parowe, ale niestety stan zdrowia Wieniawskiego się nie poprawił. Twierdził, że jego stan słuchu jest opłakany. Latem jednak, niespełna rok później, w 1969 roku, przybył do stolicy Turcji i koncertował z powodzeniem. Panie profesorze, o co tutaj chodzi? Bo potem już, po tych informacjach, które można wyczytać z książki Grigoriewa, nie powtarzają się informacje o tak zwanych atakach głuchota. Co zatem, o co chodzi z tą głuchotą? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście w jakiś sposób Wieniawskiego dotknęła postępująca głuchota. Postępująca głuchota, która zniszczyła słuch Beethovenowi na przykład, była chorobą jednoznacznie postępującą. Jest taka choroba, my oczywiście nie mamy żadnej takiej jednoznacznej opinii lekarskiej, ale ta istotna głuchota jest powodowana procesami miażdżycowymi w obrębie ucha
albo obydwu, albo jednego, w efekcie czego dochodzi do właściwie uszkodzenia nerwu słuchowego i właściwie niemożności w ogóle słuchania, czyli pełnej głuchoty. Do tej pełnej głuchoty dochodzi w przeciągu kilku czasami lat, czasami więcej niż 10. I jest to choroba nieuleczalna. Zawsze była nieuleczalna i do dzisiaj jest nieuleczalna. Oczywiście jest uleczalna w sposób, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, sztuczny, ponieważ próbuje się implantować różne części układu słuchu, na przykład ślimaka, stąd te wszczepy ślimakowe, z których zresztą Poznań był słynny i do tej pory wykonuje się te zabiegi, które wracają, że tak powiem, ludziom możliwość słuchu. Czy z czymś takim mamy do czynienia w przypadku Wieniawskiego? To jest bardzo mało prawdopodobne. Różnego rodzaju zaburzenia słuchu są bardzo częste i dotyczą właściwie wszystkich. Wiążą się najczęściej z zapaleniem ucha środkowego. Był to czas, w którym nie było jeszcze antybiotyków. Mógł mieć po prostu nawracające zapalenie ucha, które w trakcie tego powodowały nasilenie głuchoty. Czasami także banalna sprawa, na przykład jakiś nieżyt wirusowy nosa, który często wiąże się z nieżytem gardła i tam z trąbką Eustachiusza, która łączy przewody nosowe z gardłem, którego doświadczył prawie każdy, kto miał jakieś wirusowe zapalenie, taki zwykły, że tak powiem, katar, tylko taki większy, który powodował zaburzenia słuchu, jakieś bóle przy połykaniu, to bardzo takie banalne dolegliwości, no, które mogły to nasilać. No i trzecia możliwość, no, którą tutaj też ja rozumiem, że występuje tutaj w roli adwokata diabła, no trzeba brać pod uwagę, czyli do różnego rodzaju dolegliwości, które były usprawiedliwieniem odwoływaniu koncertów. No można się domyślić, że skoro to właściwie jedyne dolegliwości, które u Wieniawskiego 20-30-letniego występują, to są właśnie związane z tą głuchotą i coś z uszami. Tak. Ja nie jestem w stanie zinterpretować tych zabiegów, które tam robiono, może z wyjątkiem jednego, mianowicie stosowano rzeczywiście w tym czasie zabiegi parowe, polegające na tym, że wdychano na przykład parę, czasami zresztą dodając do tego jodek potasu, oczyszczając drogi oddechowe i także... Czy tak jak teraz robimy? Tak. Parówki, Także takie w tym czasie musimy powiedzieć, że był to czas, w którym nie mieliśmy żadnych możliwości terapeutycznych w przypadku uszu. No bo mówię, długo jeszcze nawet nie marzyliśmy o antybiotykach. No stosowano różnego rodzaju zabiegi miejscowe, właśnie takie jak inhalacje parowe. Na podstawie dalszych losów Wieniawskiego, losów jego zdrowia, przebiegu jego zdrowia, możemy powiedzieć, że raczej sprawa tej głuchoty nie była taka bardzo istotna. W każdym razie nie była to głuchota postępująca, która miała się zakończyć pełną głuchotą. I jeśli do tego wszystkiego jeszcze dodać bardzo rujnujący tryb życia 20-30-letniego Wieniawskiego, to część jego dolegliwości no, mogła być związana, powiedzmy, z słynnym złym poczuciem każdego człowieka następnego dnia. No, także, że, tak, po powiedzmy spędzonym wieczorze i nocy trudno znaleźć. Towarzystwie. No tak. poza tym nie mamy żadnych dowodów, także jakichkolwiek dowodów wynikających z prawdziwego badania lekarskiego. Dlatego, że w tym czasie nie było żadnych urządzeń, żadnych rentgenów, ale lekarze byli bardzo doświadczeni, ale musieli tego pacjenta zbadać. Tak? No, doświadczony lekarz, do tej pory zresztą stosuje się podobne trąbki do badania ucha wewnętrznego, prawda, na podstawie których między innymi stawia się rozpoznanie nadmiaru włoszczyny, płuczeuszy itd. Także w tym czasie możliwości badania ucha, szczególnie ucha zewnętrznego, do diagnostyki zapalenia błony bębenkowej, zapalenia ucha wewnętrznego, wszystko to było możliwe, tylko niestety nie dysponujemy żadną taką jednoznaczną opinią. Tak, Wieniawski lekarską. co prawda po uzdrowiskach jeździł, ale tam koncertował i raczej bawił się. Nie sądzę, żeby jakimiś zabiegami się szczególnie przejmował, ale to, co pan profesor powiedział, że rzeczywiście
to ucho mogło po prostu być zatkane poprzez tą woskowinę, tak? No I te to- zastrzyki jakieś tam wodne. Taka możliwość mogło też jest, jakieś mogło to być po pukanie. prostu Mhm. pukanie. Także no, jedno wydaje się być ponad wszelką wątpliwość pewna, że nie mieliśmy do czynienia z postępującą głuchotą, która jest chorobą, że tak powiem, nie do zatrzymania. Za dużo by mówić o przyczynach, no generalnie jest to błyskawicznie postępująca miażdżyca prowadząca do uszkodzenia nerwu słuchowego, czyli tego nerwu, który odbiera, że tak powiem, wrażenia słuchowe. I tutaj do dzisiaj medycyna poza różnego rodzaju zabiegami właśnie ratującymi, właśnie mówię o tych wszczepach ślimakowych, innymi rodzajami operacji, w których coraz bardziej laryngologia słynie, a poznańska, akurat tak się składa, jest na samym szczycie światowym, no to teraz to mamy, prawda? Tak. Oni prawdopodobnie by właśnie wszczepili jakiś właśnie wszczep ślimakowy, zrobili coś innego i Beethovenowi też by przywrócili Też by słuch. pomogli. i Tak, no ale to nie w prawdopodobnie- tych czasach. Tak, mógłby wówczas słyszeć zdecydowanie więcej i lepiej. A zatem ta głuchota to rzeczywiście jest sprawa podejrzana, skoro tak nazywamy. Mogło to być zwykłe przeziębienie, mogło to być woskowina, mogło to być... Ja bym wirusowe określił jakieś- to ogólnie, że była to jego pięta achillesowa, ale pięty pięta. achillesowe mają właśnie to do siebie, że nie są śmiertelne, nie są postępujące, Tak, tak. tylko są nawracające. Nawet bywa, że w określonej rodzinie się mówi, że piętą achillesową tej rodziny jest nawracające zapalenie ucha, a u innego problemy serca, a u innego jeszcze problem z stawami. To Nawet się mówi, że genetycznie, prawda? No, w tej rodzinie to to jest prawda, tak, że tak, to często tak, jest tak, genetycznie, z tym, że to nie znaczy, że każdy w tej rodzinie choruje, tylko na przykład jest większa tendencja do zachorowania. Można znaleźć tam pewne korelacje genetyczne, ale najbardziej, że tak powiem, oddaje określenie pięta achillesowa, że jest to coś takiego, co po prostu... I A że ją troszkę wykorzystywał, chcąc to nie wracać należy do brać uwagę, Petersburga. jak nie wziął Tak. koncertu i tam w jego dokumentach jest podobno, też pewności nie ma, ale są adnotacje, że tłumaczył się z niestawienia na tak, koncert oczywiście. pewną niedyspozycją, no to jak już raz to była głuchota, no to potem była głuchota ciągle. Tak, kiedy pisał w Odessie, że wróci we wrześniu, to nie określił którego roku, bo wrócił dopiero następnego roku do Petersburga, tłumacząc się właśnie ową postępującą głuchotą. A zatem troszkę może rzeczywiście nasz Henryk Wieniawski naciągał te dolegliwości. Poza tym trzeba One się kończą. Tak, i one się kończą No właśnie. potem na latach 30., Tak. 40. Trzeba zresztą podkreślić, że bardzo mało było doświadczonych lekarzy. To lekarz doświadczony, który w stanie postawić diagnozę, w porównaniu z dzisiejszymi czasami, to był dla większości ludzi niedostępny. W każdym razie dużo lekarzy potrafili rozpoznać, mogli się oprzeć tylko na swoim słuchu, wzroku, prawda, słuchawce lekarskiej, niewiele więcej mieli, rentgena nie było, niczego jeszcze nie było, prawda? No i na podstawie tych doświadczeń w jakiś tam sposób leczyli. Ale w każdym razie wydaje się, że ta sprawa głuchoty Wieniawskiego była, może właśnie była rodzajem pięty achillesowej w jego młodych latach, gdzie taki bardzo intensywny tryb życia pozakoncertowy mógł podawać różnego rodzaju problemy, a akurat u niego to były związane z uszami. Tym bardziej, że my nawet nie wiemy, która to była strona. Bo gdyby to ciągle Nie była wiemy, prawa czy prawa, strona, czy to by lewa, powiedzieli dokładnie. nawracające zapalenie ucha Tak. środkowego prawego, Tak, ale to też nie wiemy, ogólnie głuchota, prawda? tak, nie jest określone, które to ucho. czy- Natomiast jeśli Jeśli akurat on tak. sam miał wrażenie, bo był przecież jak każdy geniusz, muzyk i tak dalej, wiedział w jaki sposób gra, był niezadowolony z siebie, no to mówił, dzisiaj gram fatalnie, coś jestem rozstrojony i tak dalej, to ta głuchota. Mogło tak być, oczywiście.